Szanowni Państwo, w tym materiale zaprezentuję bezprzewodową szlifierkę mimośladową GEX 12V125 należącą do systemu 12V elektronarzędzi niebieskiej linii marki Bosch. W oficjalnej dystrybucji na nasz rynek aktualnie dostępna jest sama szlifierka w tzw. wersji pudełkowej. Wewnątrz opakowania znajdziemy instrukcję, korpus narzędzia, worek na pył i jeden krążek papieru ściernego o gradacji 120. Brak jest wkładu do L-Boxa. Narzędzie to używam już od kilku tygodni, a materiał ten powstał m.in. ze względu na życzenie uczestników grupy facebookowej Bosch Power Tools Polska. Jeśli ktoś myśli o dobraniu właściwego L-Boxa do tego narzędzia, to model 136 będzie odpowiedni. Niestety wersja 102 będzie za niska. Szlifierka ma oczywiście bardzo prostą budowę. Od przodu mamy duży włącznik, po prawej stronie zaś pokrętło zmiany obrotów w zakresie od 1 do 6, co odpowiada zmianie prędkości obrotowej w zakresie od 6000 do 10 000 obrotów na minutę. Można tutaj dodać, że szlifierka wyposażona jest w silnik bezszczotkowy. Nad pokrętłem ustawiania szybkości znajduje się wskaźnik naładowania akumulatora, który zapala się na krótko po włączeniu urządzenia. Z kolei z drugiej strony, z boku, znajduje się odprowadzenie urobku. Wystający kruciec pozwala na założenie worka na pył lub podpięcie odkurzacza. Z tyłu w rękojeści znajduje się gniazdo baterii. Bez problemu zmieścimy tutaj zarówno mniejsze baterie o pojemności do 3 Ah, jak i te większe 4 lub 6 Ah. Oczywiście założenie akumulatora tego drugiego typu powoduje, że korpus znajduje się na granicy stabilności i zaczyna delikatnie przeważać do tyłu. Szlifierka ma zabezpieczenie, to znaczy nie uruchomi się sama po włożeniu baterii, nawet jeśli wcześniej przestała pracować na skutek rozładowania poprzedniego akumulatora i nie została specjalnie wyłączona. Stopa ma średnicę 125 mm i znajduje się w niej 8 otworów odprowadzających pył. Szlifierka dostarczona jest ze stopą średniej twardości, ale możemy też dokupić twardą lub miękką. Średnica oscylacji wynosi 2,5 mm, co oznacza, że szlifierka ta nada się głównie do drobnych prac. Niemniej jednak trzeba przyznać, że parametry techniczne są porównywalne z akumulatorowymi szlifierkami mimośrodowymi innych marek w systemach 18V. Pierwsze, na co zwróciłem uwagę, to na wysokość szlifierki. Jest ona prawie dwukrotnie niższa od innych akumulatorowych narzędzi tego typu i ma zaledwie około 11 cm wysokości. Pozytywem jest zatem stosunkowo niskie ulokowanie środka ciężkości. Szerokość ze względu na kruciec wynosi około 15 cm. Zaś długość od przodu do końca rękojeści z zamocowanym akumulatorem wynosi około 21 cm. Kruciec ma średnicę zewnętrzną około 26, a wewnętrzną około 23 mm, co niestety znowu pozbawiło mnie możliwości podłączenia mojego odkurzacza, gdyż nie mam stosownego adaptera. Szlifierka jest bardzo lekka, sam korpus bez worka waży poniżej 800 g. Z workiem i akumulatorem 3 Ah tylko 1,40 g, a z większymi akumulatorami około 1 kg 240 g. Sam worek na urobek waży niespełna 70 g i ma objętość około 300 ml, co pozwala mu odebrać w trakcie pracy do około 70 g urobku. Pracując bez podłączonego odkurzacza warto sprawdzać, czy w worku nie ma zbyt dużo pyłu. Ogumowana jest w zasadzie tylko część znajdująca się bezpośrednio nad talerzem. I rzeczywiście to miejsce według mnie będzie najwygodniejsze do ułożenia na nim ręki. Zbyt niski korpus utrudnia chwycenie szlifierki od przodu wokół przewężenia tuż nad talerzem. Również, przynajmniej dla mnie, ilość miejsca na wierzchu jest zbyt mała, aby możliwe było wygodne ułożenie na nim obu rąk. Narzędzie nie posiada też przedniego uchwytu. W moim przypadku do wyboru pozostaje praca jedną ręką umieszczoną na wierzchu korpusu, mniej więcej nad obracającym się talerzem. Przy czym nie przekonywało mnie chwytanie narzędzia od przodu, to znaczy od strony włącznika. O wiele wygodniej mi się pracowało, gdy nadgarstek znajdował się w okolicach rękojeści. Niemniej jednak ustawienie dłoni bezpośrednio nad osią obrotu silnika powodowało, że silniej odczuwałem wibracje. Dlatego ostatecznie najchętniej pracowałem tą szlifierką z rękojeścią ustawioną prostopadle do osi przedramienia. Przejdźmy teraz do testów. Oczywiście testy mają charakter poglądowy i mimo największych moich starań nie należy ich traktować na równi z próbami laboratoryjnymi. O ile nie zaznaczyłem inaczej, wszystkie były wykonywane przy ustawionej najwyższej szybkości obrotowej. Na początku sprawdźmy wygodę prowadzenia.
W wersjach sieciowych test polega na prowadzeniu szlifierki za pomocą przewodu. W przypadku sprzętu bezprzewodowego będę starał się kierować narzędziem, trzymając je za spód baterii. Oczywiście ocena jest w tym przypadku zupełnie subiektywna, ale ten Bosch moim zdaniem nie wypada lepiej od innych moich szlifierek mimośrodowych. Drugi test dotyczy generowanych wibracji. Ocenia się je obserwując kubeczek z wodą ustawiony na narzędziu. Im środek cieczy spokojniejszy, tym lepiej. Tutaj znowuż ten Bosch nie wypada najlepiej i przyznam, że pokrywa się to z moimi doświadczeniami. Po pół godziny pracy wyraźnie czułem mrowienie w dłoni. Oczywiście dużo zależało od ustawienia ręki na narzędziu. Jeśli dłoń delikatniej odsuwałem z nad osi obrotu, to odczucie drgań się zmniejszało. Oczywiście im wyższe były obroty, tym drgania były większe. Hałas zmierzyłem dla urządzenia pracującego z akumulatorem 2Ah i 4Ah. W obu przypadkach ze szlifierką bez obciążenia i w trakcie szlifowania. Trzeba przyznać, że ta szlifierka mimośrodowa jest dosyć cicha. Hałas na najniższych obrotach bez obciążenia to około 74 dB, a w trakcie pracy sięga 79 dB. W przypadku 2Ah akumulatora wraz ze zwiększaniem szybkości obrotowej hałas rośnie do 87 dB dla najwyższego ustawienia. Z kolei w przypadku zastosowania akumulatora 4Ah wszystkie wartości były o około 3 dB wyższe. Jeśli chodzi o odprowadzenie urobku, to początkowo wydawało mi się, że nie jest najlepiej. Sam nie przepadam za materiałowymi zbiornikami na pył. Jednak dokładniejszy eksperyment pokazał, że do worka na urobek odprowadzane jest około 2/3 zebranego materiału, co zobaczycie za chwilę. W trakcie pracy miałem wrażenie, że akumulator 2Ah wytrzymuje nieproporcjonalnie mniej niż te o większej pojemności. Przeprowadziłem zatem eksperyment, który miał zweryfikować tę tezę. Sprawdzałem, jak długo będę mógł szlifować drewno sosnowe papierem o gradacji 120 z akumulatorami 2, 3, 4 i 6 Ah. Na wyznaczonym obszarze rysowałem ołówkiem wzór, który starałem się zeszlifować. Każdorazowo po oczyszczeniu fragmentu drewna oczyszczałem papier, a w razie konieczności wymieniałem go na nowy, a także opróżniałem zbiornik na pył. Chciałbym zaznaczyć, że prezentowany materiał został znacznie skrócony, a pozostawione fragmenty również przyspieszone. Po odliczeniu przerw dla 2Ah baterii czas pracy wyniósł delikatnie ponad 10 minut. W przypadku 3Ah było to już trochę ponad 23 minuty, dla 4Ah baterii ponad pół godziny, a z 6Ah baterią można było pracować około 45 minut. W przypadku akumulatora o najmniejszej pojemności eksperyment powtarzałem też na drugim egzemplarzu, ale wynik był bardzo zbliżony. To jednak nie wszystko, ponieważ odniosłem wrażenie, że z akumulatorem o najmniejszej pojemności spośród testowanych wydajność szlifierki jest gorsza niż w pozostałych przypadkach, to przeprowadziłem prosty eksperyment. Kawałek kantówki sosnowej szlifowałem przez 5 minut, ważąc go przed i po szlifowaniu. Szlifierki starałem się nie dociskać, a jedynie prowadzić po materiale jednostajnie ze stałą prędkością. W przypadku całkowicie naładowanego akumulatora 2Ah spadek masy wynosił około 4 gram, z czego 2 gramy trafiły do zbiornika na pył.
Z akumulatorem 4 Ah w tym samym czasie udało się zaszlifować 6 gram materiału, z czego 5 gram trafiło do worka na pył. Zaznaczam, że w obu przypadkach korzystałem ze świeżego papieru ściernego. Aby wyrobić sobie opinię o szlifierce, wykorzystałem ją do kilku prac realizowanych w ostatnim czasie, nawet jeśli pierwotnie planowałem użycie innych narzędzi. Na przykład skorzystałem z tego Boscha przy szlifowaniu starych warstw zabezpieczających z mebli ogrodowych. Tak zrodziły się pewne wątpliwości i spostrzeżenia, które następnie weryfikowałem zaprezentowanymi przed chwilą testami. Muszę przyznać, że w trakcie wszystkich testów obserwowałem, że wraz z rozładowywaniem się akumulatora spadała wydajność narzędzia. Sprzęt ma swoje zalety i wady, szlifierka jest mała i cicha, to jedna z pierwszych, jeśli nie pierwsza szlifierka mimośrodowa zasilana akumulatorami 12V i moim zdaniem pod względem wydajności nie ustępuje znacznie aktualnym odpowiednikom zasilanym akumulatorami 18V. Jednak jeśli chcemy swobodnie korzystać z narzędzia, powinniśmy raczej myśleć o wykorzystywaniu akumulatorów o pojemności co najmniej 3 Ah. Wpływa to nie tylko na czas pracy, ale jak się okazuje może mieć też znaczenie dla wydajności narzędzia. Początkowo spodziewałem się też więcej po ergonomii narzędzia. Niestety, dla mnie wibracje były dosyć mocno odczuwalne, a możliwość wygodnego chwycenia narzędzia mocno ograniczona.